Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed meczem z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Mecz na pewno bardzo ciężki po ostatniej porażce i zapraszam do zadawania pytań. Jako pierwszego, jak tradycyjnie, witam trenera Donalda Sakairisa oraz zawodnika naszego Jarela Blassingame'a i zapraszam do zadawania pytań. No, trenerze Rafał Szymański głos pomoże. Czy lepiej zaprezentujemy się w meczu z Dąbrową Górniczą niż w Lublinie? Are we gonna play better than in Lublin? We must. Yes, we must play. I don't think we had a very good game. In Lublin, it was just average on defense and average on offense, and we missed some shots. We had a bad shooting night, but overall, the potential of the team is much greater. We just need to go through adjustments. The first couple of weeks is the adjustment period, and we must play a much better game. Oczywiście musimy zagrać lepiej, gdyż ten mecz w Lublinie zagraliśmy, można powiedzieć, średnio w obronie i średnio w ataku. Na pewno zawodnicy muszą też nabrać nawyków w stosunku do kilku rzeczy, które muszą wykonywać i to na pewno jest proces, ale idzie to w dobrym kierunku i na pewno musimy zagrać lepiej. A jakie to są nawyki? What kind of adjustments are? Well, the team has a new coach, a new defensive philosophy, and they're trying to learn what I want from them. I'm trying to learn, from the team what the players can do, what the strengths are, and it just takes a little time to get to know each other. This is the adjustment period. To jest ten moment, jeżeli ma się nowego trenera, to ja mam nowe wymagania w stosunku co do obrony i na pewno zawodnicy muszą się najpierw nauczyć tego. Ja się muszę nauczyć ich silnych i słabych stron, tak samo oni muszą wiedzieć automatycznie, co ja chcę, żeby grali. Po meczu w Lublinie dużo mówiło się o tym, że Wikana zagrała defensywy, której Czarni się nie spodziewali. Czy słupski sztab szkoleniowy nie był przygotowany na taką obronę? Nie wiedział, że tak będą grali? They was saying a lot of after playing in Lublin that they play some strange defense. Did they scouting didn't tell the coaching staff didn't know that they are playing this kind of defense before? Yeah, they played this kind of matchup zone where they begin with zone and they break to man. They didn't play it this much in the other games. They played a lot with us, and sometimes it worked for them. It worked in a way that they limited our offenses to a few different options, and we couldn't run the sets that that the team had before, and so really just was a little bit uncomfortable. We still got some good shots, and we missed a lot of shots. We had a really poor shooting night. If we make our percentage, if we make our 35%, we win this game. Even with this kind of defense that we played. So, but the shots did not go in. So, when this happens, when it's a bad shooting night, there's just a couple of things you can do. One thing is you have to find other ways to score. And the second thing is you have to out-hustle the opponent. Na pewno wiedzieliśmy, że grają coś takiego. W poprzednich meczach nie grali dużo tego rodzaju obrony. W tym meczu przeciwko nam zagrali dużo częściej ten rodzaj obrony. To ograniczyło nasze zagrania w ataku do kilku zagrywek i do trochę innych opcji niż te, które były wykorzystywane wcześniej. Na pewno to nie była komfortowa sytuacja, aczkolwiek mieliśmy przy tym dalej dużo otwartych rzutów. I akurat nie mieliśmy tej nocy, to nie była nasz wieczór odnośnie skuteczności w rzutach za 3 punkty. Gdybyśmy na naszej normalnej skuteczności zagrali 35%, to byśmy ten mecz wygrali, ale jeżeli tak się nie dzieje, to też trzeba być mądrym i trzeba znaleźć inny sposób, żeby te punkty zdobywać. Jednym z tych to trzeba szukać wtedy dużo więcej penetracji, a druga sprawa jest grać w taki sposób, żeby drużyna również nie grała tak jak ona chce, tylko żebyśmy my narzucili jej swój styl. Teraz po pierwszym meczu przegrania na wyjeździe trener Pierw zagra pierwszy mecz w Słupsku przed publicznością. Czy to stwarza dla niego jakąś presję? First game you play away, we lost this game, and right now you play first game in our gym. It's some extra pressure from the fans for you, or how you are feeling before this game?
well, we want, to play a much better game for our fans. We have a good team, we have good shooters. We just need to learn to balance our offense and, of course, to be just more consistent on defense. I think we did okay job except the fourth quarter. So we need to have good, constant, disciplined defense. And I know this is a place where fans love the game, and we'll have to prove to our fans that we can play better basketball. And I don't know if there's some pressure, perhaps. There's a little bit of stress on the team with all these changes going on, but we must come out just a lot stronger and show that we can play the ball. Na pewno musimy zagrać w tym meczu dużo lepiej. Zawodnicy, my musimy udowodnić, że potrafimy grać tą koszykówkę. Na pewno musimy bardziej zbalansować nasz atak w stosunku do rzutów za 3 punkty i do grania wewnątrz, bliżej kosza. Na pewno musimy zagrać dużo równiej w obronie, bo ten rodzaj tylko w taki sposób, jeżeli będziemy konsekwentni i na jednym poziomie grać w obronie, to może nam przynosić sukcesy. Trochę stresu na pewno jest, bo gramy przed publicznością, która uwielbia, kocha koszykówkę, kocha przychodzić na mecze i na pewno trochę stresu jest, na pewno taka dodatkowa mobilizacja jest, żeby udowodnić im, że potrafimy grać w koszykówkę, ale na pewno musimy wyjść dużo mocniejsi, dużo bardziej skoncentrowani i pewni swego i grać to, co my chcemy. Trener już jest drugi tydzień z zespołem. Czy przewiduje, że jak to będzie wyglądało czasowo na parkiecie w wypadku takich zawodników jak Borowski, Seweryn, Śnieg? Czy raczej rola będzie marginalna, czy dostaną więcej minut? You are here 2 weeks, and what you are thinking? The player like Borowski, Śnieg, and Seweryn will get more minutes, or they will still playing at the same minutes level like they played in the last game or before? This is still to be determined. It's one thing in practice, it's a different thing in the game, and I have to see enough game situations to keep making this decision. So all minutes will have to be earned, okay? And there is place for them in rotation. There are ways for me to use them in the team, and just it will have to be earned. Yes. To jest tak, że trening to jest jedna rzecz, a mecze to są zupełnie inna sprawa. U mnie jest tak, że na każdą minutę gry trzeba zasłużyć i to obojętnie, ci co grają więcej, ci co grają mniej, każdy musi zasłużyć na swoją minutę. Jeżeli ja będę pewny, że każdy z zawodników może wykonywać pewne sytuacje w danym momencie meczu, to tacy zawodnicy będą wtedy grać na boisku. Jeżeli ja nie będę miał tej pewności, to na pewno, i tu nie chodzi tylko o tych zawodników, wtedy taki zawodnik nie będzie grał w danym momencie, kiedy będę potrzebował czegoś konkretnego. I na pewno wiem, jakich mocniej użyć w większej ilości minut, ale to tylko zależy od tego, jak oni będą się dostosowywać do tego wszystkiego. Na pewno drużyna jest już po wideo. Czy trener podtrzymuje zdanie o dobrej obronie w poprzednim meczu? The team is after video. Do you still keeping your opinion that the defense was good in the last game? Talking about our defense? Yeah. After watching video? Yeah. I think defense was just okay, and it worked. We were making some mistakes, but it worked for 3 quarters. The score was low, even when the opponent shot a pretty good percentage. I think for them it was a good night shooting at home. And we were still managing, to stop the ball, to stop the fast break. I think we did some jobs. We controlled the rebounds, so some things worked. The bad part happened in fourth quarter, where we had, I can't say 0 stops, but we had only a few. And all our defensive mistakes, all lack of discipline in defense, and turned into points for them. They scored on every opportunity. They used all our mistakes, and that gave them the advantage. So defensively it was not great, especially the fourth quarter was a disaster. Myślę, że mogę określić tak, że obrona była w miarę okej.
Na pewno do końca trzeciej kwarty, pomimo tego, że oni mieli całkiem dobrą noc i grali na w miarę wysokim procencie, wynik był do końca trzeciej kwarty niski, ale w czwartej kwarcie zabrakło nam tej wspomnianej przeze mnie wcześniej dyscypliny, tej konsekwencji grania w obronie. Zatrzymaliśmy ich dosłownie tylko w kilku akcjach, więc czwarta kwarta na pewno była katastrofą i w taki sposób grać nie można i to jest właśnie to, o czym mówiłem, o tej dyscyplinie i konsekwencji gry obronnej i oni w tym momencie wykorzystali, mając dobry wieczór, wykorzystali wszystkie nasze błędy w obronie. Wiadomo, wcześniej też były błędy w obronie, ale tak to jest, jak na początku się wchodzi w jakiś system obronny, ale ta nasza obrona była ok, ale w czwartej kwarcie była to katastrofa. Marcin, pytanie do Ciebie. Czy szykujemy jakieś wzmocnienia? Czy uprawa bardzo mocno się zbroi, bo wydają się trochę zagrożone? Czy rozglądamy się z jakimś wzmocnieniem? Czy trener sygnalizował jakąś potrzebę zawodnika? Trener na razie chce pracować z tym zespołem. Wiemy, że mamy braki w zespole. Zresztą cały czas patrzymy na rynku, jak sytuacja wygląda, więc jesteśmy w stałym kontakcie ze sztabem menedżerskim. Wiemy, co nam brakuje. Na pewno tutaj granie zawodnika, który bardzo dobrze gra tyłem do kosza, aczkolwiek no tutaj jest dużo zależności w stosunku do tego. Na pewno wiemy, że w tych playoffach musimy się znaleźć, bo to jest pierwszy krok, żeby cokolwiek dalej osiągnąć w tym sezonie i na pewno będziemy bardzo się przyglądać sytuacji, jaka jest na rynku i jeżeli będzie tak, że trzeba będzie koniecznie kogoś wziąć i trenerzy stwierdzą, że z tym składem, który mamy, nie da się nic więcej osiągnąć, to na pewno będziemy reagować. Szczególnie są 3 ciężkie mecze, nie tylko ten z Dąbrową Górniczą. Trener już trochę chyba zna polską ligę. Jak widzisz szanse czarnych w tych 3 grach? Czy to są wszystkie na bilans 3-0, czy jednak inaczej to może wyglądać? We have, before Polish Cup, we have right now 3 games. All this, you know a little bit Polish league already. Do you think we can fight for the win in every single game? How do you think we can win all these next 3 games with Dąbrowa, Śląsk and with Koszalin? Yes, if we play the right way, you know, if we play solid defense and if we a little bit, better on offense, if we have good spacing, I think all these teams are beatable. I think the team has proven, they've managed to get 9 wins, before. So all these teams are beatable, and we just need to play the right way. Myślę, że tak, że każda z tych drużyn jest do pokonania. Jeżeli będziemy grali w takim stylu, w jakim chcemy, z dobrą, konsekwentną obroną, dobrym spacingiem, to na pewno każda z tych drużyn jest do pokonania, ale muszą być właśnie zachowane te rzeczy, żeby grać tak, jak chcemy. I to już udowodniliśmy w tych wcześniejszych 9 meczach. Drużyna wcześniej udowodniła, że mogą nawiązać walkę z każdym i każdego pokonać. Okay, maybe now we are there. Jeszcze pytanie może z Twittera, że podczas sezonu 2010-2011 często oddawał i zaskakiwał przeciwników swoimi rzutami z pół dystansu. Teraz prawie praktycznie nie oddaje. Z czego to wynika? First question from the Twitter. First of all, first season when you was here, you made a lot of shots from the mid-range, going with the penetration and shot floaters, all these kind of shots. And this season, you are not doing this kind of shots. Why it's that kind of different in your style of play? Well, it's adjustments in the game. You know, as a player, you take the shots that you're supposed to. You know, if the pass is there. You know, it's just in the game, you know, it just depends on how it flows. For me, personally, you know, I try to make plays that's best for the team, not necessarily for myself, you know. So if it's my night to go out there and look and be more aggressive offensively, I will. But my job is to make plays for these guys and be a playmaker, and if the shots is there, I would take them. It's easy to score points, you know, but at the end of the day, we're trying to get wins, so I would do what's necessary to win. Najpierw staram się robić to, co ode mnie zależy, czyli rozgrywać. Na pewno, jeżeli będzie drużyna tego potrzebować, żebym rzucał więcej i takich rzutów, to na pewno będę to wykonywał, ale moim zadaniem jest najpierw, żeby prowadzić drużynę, szukać najlepszych rozwiązań dla swoich kolegów.
rzucanie punktów, każdy może rzucać punkty, ale nie na tym to polega. Najpierw chodzi o to, żeby wygrać mecz, a później dopiero patrzeć na siebie. Więc najważniejsze jest zwycięstwo. Jeżeli drużyna będzie potrzebować, to na pewno będę starał się więcej rzucać. Jeżeli nie i zawodnicy będą trafiać to, co moi koledzy będą trafiać to, co mają trafiać, to na pewno to też nie będzie potrzebne, gdyż oni też to potrafią robić. Gerald szybko znalazł się na najwyższej półce, czyli najszybciej ma najlepszą średnią w lidze. Ale czy jest zadowolony ze swojej postawy, czy to jest dopiero początek do lepszej jego gry? When you came here, you just became one of the best point guard, but are you happy of this, what you played before, or you think that you can play much better? I think we all can play much better as a player. You should always be striving to do better. They give me, a little credit because what I've done in the past here in Poland, but we want to be better. We want to compete for a playoff spot and push for the title. At the end of the day, it depends on what's best for the team and how far we go as a team. It doesn't matter about me as an individual, as a team, as far as we go, then I will feel good about myself. To jest tak, że na pewno dostałem taki kredyt też zaufania w stosunku do tego, co już wcześniej osiągnąłem w Polsce, więc stąd taka może pozycja, ale tutaj nie chodzi o mnie. Tu ja będę zadowolony ze swojej gry, jeżeli drużyna będzie wygrywać, bo najpierw trzeba się dostać do playoffów, później grać o to mistrzostwo. Jeżeli będziemy wygrywać, ja będę zadowolony, jeżeli będą zwycięstwa. I to nie ma różnicy, w jaki sposób ja będę grał. Ja będę tak robił, żebyśmy wygrywali mecze. A czy Gerald lubi takich trenerów, którzy dają mu swobodę na boisku, czy takich, którzy jednak każą mu ściśle wykonywać zadania i rozliczają z tych czystych zadań? What kind of coaches you prefer? This kind of coaches who are giving you more freedom on the court, or this kind of coaches who are making direct line where you have to go and they are taking, oh, you done it bad, go bench? Well, for me, I don't have that problem anymore. I think I played enough basketball that coaches trust me. So, with certain players, you need that, to have discipline as coach does in a practice and tell guys specifically what they're supposed to do and give them the option to play with some freedom as well. So, of course, it has to be a balance. Sometimes it can hurt a player's confidence if it's too strict. But, we have a good coach and he's coached an assistant on high level, so he knows basketball and we just got to buy into what's going on, and I think we'll be okay. To jest tak, że myślę, że już mam taką pozycję wyrobioną, że do zespołów, do których przychodzę, to trenerzy mi ufają i właśnie biorą mnie dlatego, że gram jak gram. I to jest ta też moja przewaga, ale myślę, że wszystko musi być zbalansowane. Na treningach trzeba robić stricte tak jak trener pokazuje, żeby najpierw nauczyć się pewnych zachowań, pewnych przyzwyczajeń w obronie, później są dodatkowe opcje, które właśnie dają tą wolność zawodnikom, ale to wszystko trzeba zbalansować, bo jeżeli ma się czasami zbyt mało swobody, można stracić tą pewność, ale tak samo można, jeżeli ma się zbyt dużo swobody, przesadzić w drugą stronę, więc na pewno najważniejszy jest balans, ale my mamy bardzo dobrego trenera, który już trenował na wysokim poziomie zespoły, również był asystentem w wielu znakomitych klubach, nawet najlepszych klubach europejskich i nie tylko, więc na pewno trener wie co robić i my po prostu musimy też się nauczyć i rozpoznać dokładnie co trener od nas chce i musimy przełączyć się na ten styl, który trener preferuje. Czy Gerald już wie na 100%, co trener od nich wymaga i czy to przejście trenera dało mu tej pewności, czy jednak pozbawiło trochę? After coach came here, do you already fit to the coach, what the coach wants? And after coach came, your self-confidence came up or the same level or came down? My confidence stay on the same level no matter what's going on. I'm a guy that plays with confidence. If I don't have any confidence, I'm a zero. So, coach installs confidence in us all. He didn't come here and say, okay, you can't shoot, you can't do this. He's trying to help us to play the right way. He knows basketball. And it's easy to follow a guy that knows basketball. To jest tak, ja zawsze mam ten sam poziom swojej pewności, więc ja nie tracę poczucia swojej wartości nigdy, ale na pewno
nasz trener zna się na koszykówce. Łatwo jest i za kimś, kto zna koszykówkę, a nasz trener na pewno zna koszykówkę i dużo łatwiej jest trenować dla kogoś, kto pomaga być lepszym, niż tylko mówi, co robimy źle. A trener nasz właśnie pomaga nam być lepszym i uczy nas koszykówki, bo sam ją dobrze zna. Ostatnie pytanie od kibica. Skuteczność gry Jarela w ostatnich 3 meczach wynosiła 3/20. Z czego to wynika? Czy ma jakiś komentarz tutaj? Your last 3 games was 3/20 from the game. Yeah. And how you can comment this, why it happened so bad, because it's terrible. It's basketball, man. You know, you make shots. If you look at all the best players or good players, they have bad shooting nights. You have stretches that you play bad. You're just gonna get it back, you know. Hopefully this game it'll be different, and then nobody will have something to say. Tak się czasami zdarza. No to nie jest żadna wymówka, ale no, wszyscy mają lepsze lub gorsze momenty, lepsze lub gorsze mecze, ale mam nadzieję, że już w tym meczu pokażemy, że potrafimy lepiej rzucać i już nikt nie będzie pytał się, dlaczego było tak słabo, bo będzie lepiej. W tym meczu nie. We Wrocławiu. And maybe even not this game is important, but Wrocław and Koszalin are also games. Yeah, it's always going to be something wrong. No matter if you win, you play bad. You win by 1, you should have won by 20. All these things come in. At the end of the day, we are all trying to win basketball games here. Zawsze będzie coś źle, zawsze będzie powód, żeby znaleźć, że coś było nie tak, coś było źle, bo nawet jak się wygra jednym, to znajdzie się dużo osób, którzy powiedzą, że powinno się wygrać 20, więc dla nas najważniejsze jest, żeby być razem i summa summarum wygrać. Thank you. All right. Okay.